We have to be free to be who we are. Musimy mieć wolność, żeby być kim jesteśmy. And be accepted for that. I być akceptowany. So if I keep pressuring you, I'm not accepting you for your position you're in now. Jeśli ja cię naciskam, nie akceptuję tej pozycji, w której jesteś. There were devotees who were sannyasis that got married. Byli wielbiciele, którzy byli sannyasinami, a się później ożenili. Now imagine you were a sannyasi for like 5 years. Wyobraź sobie, że na przykład byłeś sannyasinem 5 lat. And GBC. I GBC. Big leader in ISKCON. Wielkim liderem w ISKCONie. Right hand man of Prabhupada. Prawą ręką Prabhupada. And you got married. I żenisz się. To the most beautiful brahmacharini in the temple. Z najpiękniejszą brahmacharinką w świątyni. Because you know, if you're sannyasi, jeśli jesteś sannyasinem, if you're going to get married, she's got to be pretty good looking. Right? No to jeśli musisz już wyjść za mąż, to ożenić się, to ona musi naprawdę dobrze wyglądać. It's not going to give up sannyas just for anybody. Przecież nie porzucisz sannyasy dla byle kogo. Right? And you know, you have no money, so you're the GBC, you're going to dig into the bank and, you know, take some money with you, because you're going off to have to live. Więc jest oczywiście tak, byłeś sannyasinem GBC, nie masz żadnych pieniędzy, no więc musisz sięgnąć ręką do kasy i z czymś odejść. So imagine you were a sannyasi, you ran off with one of the top brahmacharini book distributors and money, and now, a couple months later, you're walking into Prabhupada's room. How do you feel? Więc wyobraź sobie, że byłeś GBC sannyasinem i sobie uciekłeś z brahmacharinką, liderką Sankirtanu, z też pewną sumą pieniędzy, a po paru miesiącach przychodzisz do pokoju Prabhupada. Jak się czujesz? How do you feel? Jak się czujesz? Prabhupada's not even going to want to look at you, not going to want to talk to you. Że Prabhupada nawet nie będzie chciał na ciebie spojrzeć, rozmawiać. Something like that, right? Coś takiego pewnie. This actually happened. Tak się stało. And when the devotee walked in, kiedy ten wielbiciel przyszedł do Prabhupada, first thing Prabhupada said is, pierwsza rzecz, jaką Prabhupada powiedział: did you come with your wife? O, jesteś z żoną? How's your wife? Jak ona się czuje? So that's Prabhupada. To był Prabhupada. Czy to jest Not Prabhupada? judging, accepting. Nie osądzający. No problem. You couldn't do it as a sannyasi, do it as a grihasta. Nie ma problemu, jeśli nie byłeś w stanie jako sannyasi, działaj dalej jako grihasta. In the you know, in some brahmachari ashrams, if a brahmachari wants to get married, sometimes the other brahmacharis make him feel really bad. W like you niektórych failed. brahmachari ashramach, kiedy jakiś brahmachari chce się ożenić, to inni tak powodują, że tworzą taką atmosferę, że to porażka, nie udało mu się. Like that's about the worst thing you could have ever done in your life. O, że to chyba najgorsza rzecz, jaką robisz w życiu. And then they lose respect for you. Tracą szacunek do tej osoby. Yeah. I have experience. He was the first one. The first one, yeah, that's the worst. I noszą Pierwszy to żałobę. najgorzej. Normalnie czarne paski nosili. They used to wear the stripes of mourning. Oh yeah. To a vigil, a 2-week vigil and pray. Yes. Dlatego pytam, gdzie, w którym miejscu jest rola dla społeczności? W którym momencie społeczność wkracza do akcji, powiedzmy to w cudzysłowie. Where and like what is the role of the society? Where and how the society has to step into action in these cases? Well, or whether it should at all? No, it should. Tak powinno. Every temple has a culture. Każda świątynia ma jakąś kulturę. So you having classes like this helps. Wykłady takie jak ten pomagają. A lot of the workshops I do, różne warsztaty, jakie robię, we talk about our problems. Mówimy o naszych problemach. Like in this humility workshop, tak jak w tym warsztacie pokory, we ask people to write down times when they did service, which was highly motivated by the desire to be glorified. Żeby zapisali różne służby, jakie robili, które były w wysokim stopniu motywowane pragnieniem bycia gloryfikowanym. And we all discuss it. Wszyscy to dalej omawiamy. I once did this service, but I was trying to impress this person. Że pewnego razu robiłem tę służbę, żeby zrobić wrażenie na tej osobie.
So those kinds of things help. Takiego rodzaju rzeczy pomagają. Because then we see it's okay, we can talk about it without being judged. Bo wtedy możemy zobaczyć, że tak, że wszyscy są podobni, możemy o tym porozmawiać, nie będąc osądzanymi. Or, you know, we have a japa workshop. Albo jak mamy warsztaty japa. We talk about all the bad ways we chant. Rozmawiamy o wszystkich złych sposobach, na jakie intonujemy. I chant watching television. Intonuję oglądając telewizję. I chant in the bathtub. I chant while I'm eating. Intonuję jedząc, czy intonuję w wannie. But we should chant all the time. Outside your 16. Chant all the time, but chant your 16 in the right way. Powinniśmy intonować cały czas tak, ale oprócz intonowania 16 lub 16 powinniśmy intonować we właściwy sposób. And so what I've seen is when you create an atmosphere where it's okay to talk about it and nobody's getting judged, devotees actually like to talk about their problems. Widziałem, że jeśli tworzymy atmosferę, w której można porozmawiać o swoich problemach, nie będąc osądzanymi, wielbiciele chcą o nich rozmawiać. So part of the problem is being created by ourselves when people talk to us and we judge them. Więc część problemu tworzymy my sami, że kiedy ludzie coś nam mówią, osądzamy ich. Do you agree? Zgodzicie się? So if we're not judgmental, jeśli nie jesteśmy osądzający, then it's easier to talk. To wtedy łatwiej jest o tym rozmawiać. But if we're all judgmental, then how do we create the culture? Ale jeśli wszyscy będziemy osądzający, to jak stworzymy kulturę? Don't be judgmental, listen and be confidential. Confidential. Nie bądź osądzający, słuchaj i dochowuj tajemnicy. We lost them. Anyway, they got 2 hours. This thing, it died. Transmisja umarła. It's dead. Okay. Is that all right? Czy to odpowiedź? I want to tell you something Srila Bhaktisiddhanta said. It was really interesting. Chciałem powiedzieć wam coś, co powiedział Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, bardzo ciekawe. You know, sometimes we're criticized. Czasami jesteśmy krytykowani. And he said, on powiedział, if that ever happens to you, jeśli kiedyś wam się to you przydarzy, should think Krishna sent that person to make me humble. Powinniście pomyśleć sobie, że to Krishna przysłał tę osobę, żeby uczynić mnie pokornym. Isn't that nice? Czy to nie jest wspaniałe? I'm so proud. Jestem taki dumny, Krishna had to send this devotee to criticize me. Że Krishna musiał przysłać tego wielbiciela, żeby mnie krytykował. Just to keep me humble. Tylko po to, żeby utrzymać mnie w pokorze. And then, in answer, part of the answer to your question, and if someone praises me, i dalej częścią odpowiedzi na twoje pytanie, że jeśli ktoś mnie będzie gloryfikować, then Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur powiedział, he said, you should think powinieneś myśleć, the person is telling you the qualities you need to develop. że ta osoba mówi ci o cechach, które potrzebujesz rozwinąć. Oh, Prabhu, I see you're so determined. O, Prabhu, jesteś taki zdeterminowany. And we think that means I need to become determined. Tak, muszę stać się zdeterminowany. Prabhu, you're so compassionate. O, jak jesteś współczujący. That means I need to become compassionate. Muszę stać się współczujący. So that's another way of taking praise. To jest inny sposób przyjmowania pochwał. I remember that our Guru Indranima Swami, after his Vyasa Pujas, when disciples are reading their offerings and they praising him and saying nice things and so on, he always say that what you say, it's a goal that I try to achieve. Yeah, exactly. Yeah, exactly. Pamiętam, że też Indraduna Maharaj, nasz mistrz duchowy, zawsze mówi po Vyasa Puja, słuchając ofiarowań i docenienia swoich uczniów, że to, co mówicie, to jest cel, jaki chcemy osiągnąć. Now, there's one other thing that I think is super important. Jeszcze inna rzecz, która jest bardzo ważna. We were talking initially about mówiliśmy o tym na początku. The external signs of humility. Że o tych zewnętrznych oznakach pokory. Or we might walk around kind of trying to feel very low. Że możemy tak sobie próbować czuć się bardzo nisko. Trying to grab devotees' feet. Próbować chwytać wielbicieli za stopy.
But I think what's really important Ale myślę, że to, co jest naprawdę ważne, is how we get along together. to w jaki sposób razem się dogadujemy. Because we could all be walking around feeling like worms in stool and not get along at all. Bo wszyscy możemy tak chodzić ze spuszczoną głową, czuć się niczym robaki w odchodach i w ogóle się nie dogadywać. We are a group of worms and stools. International society. Yes. So to me, when we talk about humility, for us, practical application within interactions is really where it's most important. Więc jak mówimy o pokorze, to dla mnie najważniejszą rzeczą jest tego praktyczne zastosowanie w naszych kontaktach, relacjach. You agree? Zgodzicie się? And maybe the most difficult. I chyba też najtrudniejszym aspektem. Now I've had some experience with appreciation. Miałem trochę doświadczenia z docenieniem And my realization with that i uświadomiłem sobie to, że is that it requires some humility to be able to appreciate devotees. to wymaga pokory, żeby być w stanie docenić wielbicieli. Because it's not artificial. Bo to nie jest sztuczne. Like if I ask you, appreciate this devotee. Jeśli poproszę Cię, doceń tego wielbiciela, And you might say, a Ty powiesz, I don't know her that well. nie znam go zbytnio. But appreciation isn't like that. Nie, ale docenienie nie jest tym. Appreciation comes from a position where you see something better in everybody than you, and naturally you appreciate. Docenienie You just appreciate the heart of another person. Or Docenienie przychodzi wtedy, kiedy widzisz w każdym coś lepszego niż masz w sobie i wtedy naturalnie doceniasz serce tej osoby. and you appreciate the effort of another person. Doceniasz wysiłek drugiej osoby, Or the attitude of another person. nastawienie drugiej osoby. So that requires some humility. To wymaga pewnej pokory. But appreciation is a very powerful emotion. Ale docenienie jest bardzo potężną emocją And it's very purifying. i jest bardzo oczyszczające. But you can't fake it. Ale nie możesz tego You have to have it. sztucznie udawać. Musisz to And mieć that's- naprawdę. That's the prize of humility. I to jest cena pokory. Because if you're appreciating, Jeśli doceniasz, you're in a very high consciousness all the time. to będziesz zawsze we wzniosłej świadomości. And naturally people will appreciate you. I naturalnie ludzie Cię docenią. So Bhaktisiddhanta said, unless I become humble, I won't be able to appreciate the devotees. I dlatego Śla Bhaktisiddhanta powiedział, że dopóki nie stanę się pokorny, nie będę w stanie docenić wielbicieli. And obviously we get along better if we appreciate one another. I oczywiście z pewnością lepiej się dogadujemy, współpracujemy, jeśli się doceniamy. So you can think about this. Możecie o tym pomyśleć. Appreciation is a manifestation of humility. Docenienie jest przejawem pokory And it will manifest in better relationships. i przejawia się w lepszych związkach. Being able to work better together. W byciu w stanie lepiej współpracować. Even if we don't agree, we Nawet can jeśli- still appreciate one another. Nawet jeśli się nie zgadzamy, ciągle możemy docenić się nawzajem. Correct? Zgadza się? So, you know, I like to bring it down to something practical. Zawsze lubię sprowadzać te rzeczy do praktycznych wymiarów. There's the, I am lower than a blade of grass. To, że ja jestem niższy od trawy na ulicy. But there's also the other part of the verse, respecting others. Ale ten werset jeszcze ma drugą część, szanowanie innych. And I would say that if we have a difficult time appreciating others, Powiedziałbym, że jeśli trudno nam doceniać innych, then that's a sign we need to work on that. to jest to oznaka tego, że musimy nad tym pracować. It's not a healthy sign of Krishna consciousness. To nie jest zdrowy przejaw świadomości Kryszny. You agree? Zgodzicie się? Yeah. So that's very important. To jest bardzo ważne. To
to see the connection between appreciation and humility. Żeby widzieć to połączenie pomiędzy docenianiem i pokorą. Otherwise, like I said, we may have so many ideas of humility and we might think we're humble and we can't even get along. Bo w przeciwnym razie możemy mieć tak wiele różnych idei na temat pokory, ale możemy się nie być w stanie w ogóle dogadywać. Does that make sense? So you want to ask some questions? Chcecie może zadać jeszcze jakieś pytanie? Ja mam takie pytanie. W kwestii takiej sytuacji, kiedy no, Bhakta jest tam ileś lat, Bhakti Yodzain planuje czyta książki Siła Prabhupady i na podstawie tego na przykład niszczy inne osoby. Nawet Bhakti Yodzain zgonie w życiu poza na przykład astronomią. Wykorzystuje po prostu swoją wiedzę do tego, żeby niszczyć wiedzę z książek Siła Prabhupady i nie tylko, do niszczenia innych osób. Question about a situation when one person who has been practicing for many years and reading books is using the knowledge to actually destroy another devotee. Oh yeah. Yeah. What to do? Co robić? How do we deal with it? Jak sobie sprawdzić? That's always a danger. To jest zawsze niebezpieczeństwo, That any bad quality could be magnified że jakakolwiek zła cecha może być wyolbrzymiona in the name of Krishna consciousness. w imię świadomości Kryszny. So not just this, but there's many ways that happens. Nie tylko to się dzieje na wiele sposobów. One of the things that we often see is when a devotee becomes very learned. Jedna z rzeczy, które często też widzimy, że kiedy wielbiciel staje się bardzo uczony, Then they begin to think they're better than everybody else. zaczyna myśleć, że jest lepszy od wszystkich innych. When the reality is they're not better, they just know more. A w rzeczywistości nie jest lepszy, tylko więcej wie. And those are two different things. A to są dwie różne rzeczy. But because of our conditioned nature, Ale z powodu naszej uwarunkowanej natury we don't realize that. nie uświadamiamy sobie tego. So I think it's good that you're aware of the problem. Myślę, że to dobrze, jeśli jesteś świadoma problemu. And there's always not a lot we can do when the problem is coming from somebody else. I zawsze, kiedy problem przychodzi od kogoś innego, to nie możemy zrobić zbyt wiele. But when you see somebody doing that and you see how that hurts you, then you think, I don't want to do that to anybody else. Ale kiedy widzisz, jak ktoś to robi i widzisz, jak ciebie to krzywdzi, to myślisz sobie, ja nie chcę nikomu tego zrobić. Sometimes there's nothing you can do Czasami nie możesz nic zrobić, other than note za wyjątkiem, żeby to dostrzec. that it's hurting you and you don't want to do the same to anybody else. Dostrzec, że to rani ciebie i że ty nie chcesz tak ranić nikogo innego. One thing you can do when you see these problems is you, as a group, you can talk about them. Jedna z rzeczy, które możesz zrobić, to widząc takie problemy, możesz porozmawiać o tym w grupie. Czy możecie porozmawiać o tym w grupie? I've seen devotees use Prabhupada's books to fault other devotees. Widziałem, jak wielbiciele używają książek Śla Prabhupada, żeby winić innych wielbicieli. We see in the Ritvik movement they're using Prabhupada's books to blaspheme gurus. Możemy zobaczyć, jak w ruchu Ritvik oni używają książek Śla Prabhupada, żeby obrażać, znieważać guru w Iskonie. So we have to be careful. Więc musimy być uważni osobiście. Is that okay? Czy to jest ok? Yes. Tam wcześniej była mowa o tym, że jeśli ktoś obraża nas, powinniśmy to tolerować, a jeśli ktoś obraża innych bhaktów, powinniśmy wtedy działać. Więc mi się tak wydaje, że tolerowanie obrazu jest taką dosyć zaawansowaną platformą, jeśli mamy wszystko jakby tolerować bo czasami ktoś to może imitować, tak, że wszystko przyjmuje, mówi tak, to moja wina i tak dalej, ale później z tego powodu cierpi. I jak jakby zrozumieć swoją pozycję
i w pewnych sytuacjach, kiedy ktoś nas obraża, coś zrobić, tak żeby móc po prostu jakoś się czuć dobrze. So it was said that we should tolerate offenses against ourselves and stand up for other devotees when they are offended. But it seems to me that it's a quite elevated platform to be able really to accept when you are offended. So how to go about it, how to be honest about ourselves and how to go about it when we are offended. Because externally you can say, yes, it's my fault, but actually you may not work through that internally. So how... Yeah. Sometimes you can't work through it internally. You have to just start externally. Czasami nie możesz tego przepracować wewnętrznie, dlatego musisz to zacząć zewnętrznie. Like for example, let's say you hear the lecture and you say it all makes sense, but I'm not really humble, so I don't know how to apply it. Dla przykładu, tak, może wysłuchałeś wykładu i to wszystko ma sens, no ale nie jesteś pokorny, więc jak to zastosować? And you think, well, maybe someday when I'm older I'll become humble and I can apply it. Możesz sobie myśleć, no może jak będę starszy, to później kiedyś to zastosuję, będę pokorny. But Jiva Goswami posed a question. Ale Jiva Goswami przedstawił pytanie. Is humility something that comes from bhakti as a byproduct? Czy pokora jest czymś, co przychodzi jako rezultat uboczny bhakti? Is it something that's inherent in bhakti, like you can't have it? You can't have bhakti without it? Czy jest to coś nierozerwalnie zawartego w bhakti, że nie możesz mieć bhakti bez pokory? Or does it lead to bhakti? Czy pokora prowadzi do bhakti? I don't have it and I practice it. Nie mam tego, ale będę praktykował i then I become humble. wtedy stanę się pokorny. Or I get bhakti. Czy otrzymam bhakti? And he said the answer is that all three are true. I on odpowiedział, że wszystkie trzy rzeczy są prawdą. If you practice humility and you don't have it, it'll bring you to bhakti. Nie masz pokory i będziesz ją praktykować, to cię doprowadzi do bhakti. And you need bhakti, you need humility to have bhakti. I potrzebujesz pokory, żeby mieć bhakti. And when you get prema, you get humility. I kiedy osiągniesz premę, będziesz miał pokorę. And I think, that point about humility being manifested in getting along with devotees. I myślę, że ta rzecz odnośnie tego, że pokora się przejawia w tym, jak się dogadujemy i współpracujemy z wielbicielami. That's a practice. To jest praktyka. I don't feel humble, but at least I'm going to act that way. Ale przynajmniej będę tak działał. I'm going to respect you. Będę cię szanować. Even though I don't respect you. Nawet chociaż nie szanuję. That's the practice of humility. To jest praktyka pokory. Now I know it sounds fake. Wiem, że to brzmi fałszywie. But you could say that about japa. Ale mógłbyś to powiedzieć to samo na temat japa. I'm not going to chant japa. Nie będę intonować japa. Why? Dlaczego? Because I don't feel like it. Bo nie chcę. And it's not real. To nieprawdziwe. But obviously you understand. You have to practice it to get a taste. Że nie czuję tego. Więc musisz praktykować, żeby osiągnąć smak. Correct? Zgadza się? So you understand externally what humility is, how it looks. Więc możesz zrozumieć zewnętrznie, czym pokora jest, jak wygląda. I should respect you, I should appreciate you, I should serve you. Powinienem cię szanować, powinienem cię doceniać, powinienem ci służyć. Even I don't want to. Nawet chociaż nie chcę. So the practice brings the attitude. Więc ta praktyka przyniesie to nastawienie. That's why we tell people bow down when you come in the temple. I dlatego mówimy ludziom, żeby się kłaniali, kiedy przychodzą do świątyni. And they might say, I don't feel like it. And we say, just do it and then you'll feel like it. Mogą powiedzieć, że wiesz co, nie czuję tego. Rób to i wtedy poczujesz. I guarantee you. You want to? Do we have time to do an exercise? Because Mamy czas na ćwiczenie? I can answer your question with an exercise. Mogę odpowiedzieć na twoje pytanie ćwiczeniem. Okay, this is what we're going to do. Co zrobimy teraz? You're all going to go around the room. Że wszyscy you're going to go up to a devotee. Podejdziemy do jakiegoś wielbiciela. And you're going to appreciate them. I będziemy go doceniać. I appreciate this about you. I appreciate that about you. Doceniam w tobie to i to. And the devotee that's being appreciated. I wielbiciel, który będzie doceniany, can only say one thing. Może powiedzieć tylko jedną rzecz. Thank you. Dziękuję. He can't say, oh Prabhu, I'm a worm in stool. Nie może powiedzieć, o, wiesz co, jestem robakiem w otworach.
All he can say is thank you. Jedynie może odpowiedzieć dziękuję. So let me explain why we're doing this. Wyjaśnię wam, dlaczego to robimy. If I appreciate you, Jeśli ja cię doceniam, it's actually really good. It's good for me. to jest dobre dla mnie. It's very purifying for me. Jest to dla mnie bardzo oczyszczające. And for me, it's also like a gift I'm giving you. Dla mnie to też jest podarunek, który ci daję. So if you say, no, it's not true. Jeśli powiesz, nie, to nieprawda. It's like you give me a gift. To tak jakbyś dawał mi podarunek. Here, Mahatma Prabhu. Proszę, drogi Mahatma And I Prabhu. go, A ja mówię, I don't want it. nie chcę tego. So when you say, no, I'm really not like that, Nie you're jestem throwing taki. it back. Odrzucasz to. So we need to learn how to accept appreciation humbly. Musimy nauczyć się, jak pokornie przyjmować docenienie. So we say thank you. Mówimy dziękuję. So if I go to you Jeśli and podejdę do ciebie i powiem, I say, I really appreciate that you're a brahmachari because I know it's difficult. I don't even know him. I'm just appreciating something. You're a brahmachari. I think that's fantastic. I really appreciate that. o, jesteś brahmachariem, doceniam to, wiem, że to nie jest takie trudne, to fantastyczne i Takie łatwe. nie takie łatwe. I nie znam go, ale tak mogę docenić. And he just says, thank you. On tylko powie dziękuję. He's not allowed to appreciate me. On nie może mnie doceniać. He has to go to somebody else. Musi podejść do kogoś innego. He can appreciate me later. It's just one way. Może podejść do mnie później. But we have to appreciate something like something inner, not like you look good or... Yeah. Musimy docenić coś wewnętrznego. Tak? See, in order to do this right, żeby to zrobić we właściwy sposób, you have to understand what appreciation is. musicie zrozumieć, czym jest docenienie. Now, I'll give you a little insight. Dam wam taki wgląd w to. What's tonight? Saturday night? Saturday. Now, if you weren't devotees, where would you be? Gdybyście nie byli wielbicielami, to gdzie byście dzisiaj byli? To say. Drinking something that doesn't taste very good. Pewnie pijąc coś, co wcale nie smakuje. Listening to some pretty tamasic music, right? Słuchając jakiejś dość tamasycznej muzyki. So, just understanding that, rozumiejąc sam ten fakt, and that you're here, i to, że jesteście tutaj, is enough to appreciate all of you. jest dostateczne, Don't you think? żeby docenić was wszystkich. You know, so it's like I don't have to know you to appreciate you. Nie muszę was znać, żeby was doceniać. Or those of you who are a little more sensitive can just look at somebody and say, you know, I just by looking at you, I can feel your sincerity. Niektórzy z was mogą być bardziej wrażliwi i na przykład, że tak, po prostu widząc cię, doceniam, że musisz być bardzo szczery. Or maybe you've heard that some devotees been through some difficulty and they're still here. Albo może słyszałeś o tym, że jacyś wielbiciele przeszli przez jakieś kłopoty i ciągle są tutaj. I've heard you've gone through a lot of difficulty and you're still at the lotus feet of Krishna. I really appreciate that. Że przechodziłeś przez takie problemy i ciągle jesteś przy lotosowych stopach Kryszny, naprawdę to doceniam. So it's not about you knowing what the person's done per se. To nie musisz wiedzieć, co ta osoba zrobiła czy mówiła. It's not about, hey, well, that's a nice watch. Yeah, I appreciate you. To nie tylko, że o, fajny zegarek, doceniam cię. It's not about Nie o to chodzi. It's about feeling the sincerity, feeling the devotion, just feeling the other person and saying, I just appreciate, you know, whatever, that you came tonight. Tu chodzi o odczucie tej szczerości, odczucie tego docenienia, to, że tu dzisiaj przyszedłeś. You know, or I see you, you know, cleaning up every week after prasadam, and you know, I just appreciate that you have that service attitude. Widzę, że co tydzień sprzątasz po prasadam, że masz takie nastawienie służenia. So this is going to be a practice of appreciation. To będzie praktyka doceniania. And even if you don't feel it, just speak it. Nawet jeśli tego nie czujesz, powiedz. Better you feel it, but if you don't speak it. Lepiej, żebyś to czuła, ale jeśli nie, to po prostu powiedz. And it will answer your question. I to odpowie na twoje pytanie. That sometimes you have to practice it to feel it. Że czasami musisz praktykować, żeby poczuć. So this is a beautiful exercise. To jest piękne ćwiczenie. The energy of the room is going to go through the ceiling.
energia tego pokoju zaraz rozbije sufit and it's going to make you very happy. i uczyni was bardzo szczęśliwymi. So remember, when you're appreciated, you just say thank you. Więc pamiętajcie, kiedy będziecie doceniani, to mówicie tylko And dziękuję you can't immediately appreciate that person. i nie możecie w zamian od razu doceniać tej Because osoby. then it becomes like a competition. Bo to wtedy będzie jak rywalizacja. No, but I appreciate you more Nie, because ja I'm cię really doceniam worth bardziej. the stool. No. Nie, ja jestem chłopakiem w odchodach. Nie, ty jesteś. Nie o to chodzi. So it's just you just say thank you. Nie, mówisz tylko dziękuję. So you know, so whoever starts first, the other person just listens. I ktokolwiek zaczyna pierwszy, druga osoba tylko może słuchać. Are you ready? Gotowi? Yeah. So you're going to just walk around the room. Będziecie teraz chodzić po We'll go pokoju for a little while. i to trochę czasu nam zajmie. And I've done this before in situations where two people didn't have a good relationship. Robiłem to wcześniej w sytuacjach, gdzie w pokoju były dwie osoby, które nie miały dobrych relacji. And the appreciation just dissolves so much of their ill feelings towards one another. I to docenienie tak usunęło tyle ich negatywnych odczuć do siebie nawzajem. It's amazing. Niezwykłe. So don't, you know, if you're walking around, there's someone you don't like, don't pretend they're not there. Jeśli chodzicie po pokoju i jest tam ktoś, kogo nie lubicie, nie udawajcie, że go nie ma. Okay, so everybody stand up Więc and wszyscy wstańcie start doing the exercise. i zacznijcie ćwiczenie. And your appreciation.